Pokażę Ci dzisiaj, jak zmierzyć swoje paznokcie naturalne, żeby dopasować rozmiar press-on nailsów w najłatwiejszy sposób. Widziałam wiele sposobów, za pomocą których można mierzyć, natomiast dość prostym według mnie sposobem są takie naklejeczki papierowe, dlatego że na nich można bez problemu sobie pisać. Tu mam sobie narysowaną moją rękę i to jest ta tasiemka jakby z małym takim delikatnym klejem. I co mierzymy? Mierzymy swój paznokieć naturalny. W tym powiedzmy takim najgrubszym miejscu naklejamy tą tasiemkę. Tak, rzeczywiście mi się to super wychodzi, patrzę. W ogóle się to nie chce kleić. I zaginamy swoim tam paznokciem w tym miejscu, w którym widzimy, że kończy się ten naturalny paznokieć. Po co my to robimy w ogóle? Po to, żeby wiedzieć, jaki dobrać ten idealne typsiki. No jako, że staram się teraz zrobić jak najlepiej, to oczywiście nic nie wychodzi. Dobra, i tutaj, gdzie są te zgięcia, możemy sobie, bo są też inne sposoby, zaraz też Ci pokażę. Tutaj, gdzie są te zgięcia, to po prostu zaznaczamy sobie tym długopisem, powiedzmy, czy tam markerem, czy obojętnie czym. No i dobra, to jest mój kciuk. To jest mój kciuk, naklejam sobie tą naklejeczkę. Teraz potrzebuję coś do zmierzenia. Oczywiście możemy to robić w taki sposób, standardowo. Też taki pomysł widziałam, w jaki sposób. Może zaczniemy od nie wiem, czy to w ogóle wszystko widać. Mam nadzieję. Dobra, gdzieś tutaj. No i powiedzmy, że wychodzi nam te 15 mm, tak? Wychodzi nam niby 15 mm, ale ja wiem już, że to jest błąd, bo ja już mam zmierzone idealnie, więc wiem, że to jest błąd. Dlatego właśnie polecam z tasiemkami tą metodę, żeby sprawdzać. No powiedzmy 15,5 tutaj wychodzi. No i sprawdzamy teraz, co wyszło nam na tasiemce, tej, którą tutaj zrobiłyśmy. No i tutaj mam te swoje 16. Mam te 16, dlatego że tasiemka się przykleiła bardziej do tej płytki paznokcia. Może też nie jest idealna ta tasiemka, ale to też nie chodzi o to. Znaczy próbowałam też na zwykłej taśmie, ale tam to w ogóle jakby prawie nie wychodzi. No i dobra, wiemy, że nasz kciuk to jest 16. Taką metodą możemy przelecieć wszystkie paznokcie. Ja to zrobiłam oczywiście sobie wcześniej i wiem, jakie są już moje rozmiary moich paznokci i wtedy z takim rozmiarem idziemy sobie wtedy do menu z rozmiarami tych press-on nailsów. No i moje rozmiary, no to jest prawie idealna M-ka. No i wtedy już wiadomo, jaki rozmiar, jeżeli kupujesz press-on nailsy, jakie po prostu kupić, w zależności od tego, kto tam sobie jak pomierzył i kto tam sobie jak pomierzył i jak pozaznaczał. No i dobra, i u mnie teraz, zaraz jeszcze Ci pokażę, jak są mierzone tipsy. To jest oczywiście dla osób, które chcą robić press-on nailsy, nie tylko sobie przyklejać, ale również robić. Jak zmierzyć po prostu swoje tipsiki, które tam masz kupione. Ja mam na tą chwilę te, jako migdałki. Tutaj mam sobie poznaczone, już policzone, ile mają milimetrów i jak mierzę, również tymi tasiemkami. No więc weźmiemy sobie tego właśnie do kciuka, którego chcemy. I tutaj też możemy wykorzystać tą naszą tasiemkę. Wklejamy ją teraz tą częścią, tu jestem, wklejamy tą częścią klejącą się tu do środka. Tak patrzymy, który to jest ten najszerszy punkt tutaj. Wklejamy.
i zaginamy różki. Sprawdzamy, czy na pewno rzeczywiście jest przyklejony tu idealnie. Dobra. No i jak ja to sobie robiłam, zaznaczałam po prostu sobie długopisikiem tutaj te rogi z tej strony. I też widzisz, nie jest to jakoś idealnie mega super zrobione, bo też nie do końca super idealnie obmierzymy. Możemy oczywiście się starać jak najbardziej. No i mamy, przyklejamy, bierzemy nasz centymetr i sobie mierzymy. No i mamy, mam nadzieję, że wszystko ładnie widać. Mamy te 16, czy tam nawet 16 i tam odrobinkę, prawie identycznie jak mam ten swój naturalny paznokieć. Dlatego wiem, że na przykład tutaj u mnie to będzie numer 1. Klientkę normalną, której sprzedajemy personalsy, to nie interesuje. Nas interesuje ten rozmiar do stworzenia rozmiarów. No i okej, teraz na żywo, jak rzeczywiście wygląda bierzemy numer 1, u nas to jest te 16,5 mm, to jest tutaj ta jedyneczka. Ja sobie w taki sposób zaznaczam, tu też przyklejam. Oczywiście na tą tasiemkę słabą to się w ogóle nie trzyma, dlatego sobie klejem do tipsów się wspomagam, żeby to się po prostu trzymało. No i dobra, bierzemy sobie ten rozmiar 1 i sobie wkładamy w nasz naturalny paznokieć i sprawdzamy, czy rzeczywiście, może jeszcze raz pokażę, o tak, i rzeczywiście sprawdzamy, czy dochodzi nam tutaj do samego końca naturalnego paznokcia. Miej na uwadze również to, jaką metodą będziesz przyczepiała te swoje tipsiki, dlatego że ten jest jakby delikatnie ciut za duży, ale to w ogóle wcale w niczym nie przeszkadza, dlatego ja Ci potem w następnym wideo pokażę, jak ja będę przyklejać te pazurki i czasem nawet to, że one są jakby delikatnie większe, nawet to pomaga, dlatego że pięknie otula ten paznokieć sztuczny, ten nasz naturalny i wiadomo, że nic tutaj się nie będzie zapowietrzało. Także no, denerwuje mnie tutaj ten śmieciuszek. No i dobra, mamy dobrany ten idealny rozmiar, akurat tutaj mamy tego tipsika, no i już wiemy, że to jest rzeczywiście nasz rozmiar. Okej, zapraszam Cię do kolejnych wideo.